Dzień dobry, nazywam się Jan Kubań i chciałbym Państwa dzisiaj zaprosić do przeczytania książki Zapadnia – Człowiek i socjalizm. Książka jest autorstwa Anatolija Fiedosiejewa, który swego czasu był głównym konstruktorem urządzeń radiolokacyjnych w Związku Sowieckim, a więc osobą wysoko postawioną w strukturach tego państwa. W wieku 60 lat podejmuje on bardzo ważną decyzję dla siebie i ucieka ze Związku Sowieckiego. Już na obczyźnie w Anglii pisze książkę właśnie na temat socjalizmu. Twierdzi on, że naturalnie dążymy do tego, żeby żyć na czyjś koszt i w sposób naturalny dążymy do tego, żeby wprowadzić socjalizm. Ale w momencie, kiedy go wprowadzamy, to jak zapadnia powoduje on, że kraj stacza się po równi pochyłej w kierunku zapaści gospodarczej i zapaści cywilizacyjnej. Fiedosiejew uważa, że rozwój socjalizmu przebiega według pewnego standardowego schematu. Najpierw jest faza przejęcia władzy, potem faza umacniania władzy, przejęcia pełnej kontroli nad społeczeństwem. Natomiast kolejnym etapem jest faza zapaści gospodarczej, bowiem socjalizm musi w sposób nieuchronny prowadzić do zapaści gospodarczej. Z kolei w momencie, kiedy warunki życia stają się coraz trudniejsze, ludzie zaczynają się denerwować, następuje faza niezadowolenia społecznego, a następnie faza rozpadu tego systemu. I jak historia pokazała, Związek Radziecki rozsypał się po 70 latach, Chile po 3, a w Wenezueli wystarczyło zaledwie 9 miesięcy. Obecnie mamy rok 2017, jest maj i właśnie mamy do czynienia z fazą rozpadu socjalizmu w Wenezueli. Następują tam bardzo krwawe i zacięte walki społeczeństwa z policją. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Według Fiedosiejewa po prostu ten system musi się rozpaść. Jeszcze raz gorąco zachęcam do przeczytania książki Zapadnia – Człowiek i socjalizm. Własne korzyści urzędników sprawiały, że umacniali to, co prowadziło kraj do ruiny. System oceny pracy przez konsumenta jest zdecydowanie mniej skomplikowany niż ocena przez urzędników państwowych. Rządzący doskonale wiedzą, że wprowadzenie wolnego rynku oznaczałoby dla nich utratę władzy. Zapaść gospodarcza i cywilizacyjna nie jest wynikiem cech ludzkich, lecz systemu, który powoduje, że ludzie zachowują się właśnie tak, a nie inaczej. Socjalizm, czyli realizacja naiwnego wyobrażenia przeciętnego człowieka o porządku i sprawiedliwości, prowadzi do wręcz odwrotnego dla tego człowieka rezultatu. Rządzący nie orientują się w ekonomii i niezbyt dobrze znają swoją własną gospodarkę. Władza dla siebie nie określa górnej granicy dochodów. Twoja wolność stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla władzy. Socjalizm nie może zagwarantować obiecanej równości. Głoszony przez socjalizm brak wyzysku człowieka przez człowieka doprowadził do najbardziej bezpardonowego i niczym nieograniczonego wyzysku człowieka przeciętnego przez człowieka władzy. Socjalizm jest zasadzką, do której ludzie wchodzą na własne życzenie, ale z której wydostać się jest niewyobrażalnie trudno.